Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie i cieplutko. Dzisiaj jestem bardzo podekscytowany i w zasadzie musicie uważać, bo moja ekscytacja tym tematem niechcący udzieli się prawdopodobnie Wam. Może to prowadzić do groźnych skutków polegających na tym, że będziecie mieli nieuzasadnione, wzbudzone poczucie radości, chęci skakania, tańczenia wręcz. Występują te objawy, słuchajcie, po tego typu lekcji, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, więc musicie na to uważać, a dlatego jestem, że tak powiem, ja sam podekscytowany, ponieważ mogę się w końcu z Wami podzielić tą tematyką, na co troszeczkę czekałem, bo dzisiaj sobie opowiemy o MQTT. Co to jest? Słuchajcie, co to za protokół komunikacji, którego się wszyscy zwykle boją, nie używają, bo uważają, że jest ciężki jednak w obsłudze i tak dalej, a tymczasem nic bardziej mylnego zobaczycie po tego typu lekcjach, jakie to może być proste, ale nie uprzedzajmy faktów. Moi drodzy, zacznijmy. Czym jest w ogóle MQTT? Co to za skrót od Message Queuing Telemetry Transport? Otóż zostało to opracowane i opracowane bardziej w 1999 roku przez dwóch takich naszych kolegów, Andiego i Arlena. Słuchajcie, jeden z firmy IBM, drugi z jakiejś firmy Eurotech. Nieważne, słuchajcie, już na dzisiaj. Niestety prawie nikt o nich nie pamięta, ale protokół został zaprojektowany jako lekki i prosty w implementacji, co czyni go idealnym do zastosowań IoT. A więc dla kogo? Między innymi dla nas. No i słuchajcie, to jest ważna informacja. Lekki i prosty w implementacji. Tymczasem wielu z Was, gdy próbowało czegoś się dowiedzieć na temat MQTT, jak tego używać w mikrokontrolerach z punktu widzenia systemów embedded, to się okazywało, że o Boże, to jest ciężkie, makabryczne, jak w to wejść, co to są za pojęcia tam jakieś dziwne, a mówią, że to niby lekki, prosty protokół, a tymczasem jest używany w automatyce domowej, w takich systemach jak Home Assistant przecież, ale o tym sobie jeszcze będziemy mówili, drodzy. No właśnie, bo jakież są zastosowania MQTT na dzień dzisiejszy? No przede wszystkim internet rzeczy, IoT i domy inteligentne. Tu wspomniałem dlatego już o Home Assistancie, ale i innych tego typu systemach, bo jest ich wiele na rynku, darmowych i odpłatnych. Jest zastosowania w telemetrii, w przemyśle, automotive, monitorowaniu i zdalnej kontroli, słuchajcie, w komunikacji w środowiskach o ograniczonej przepustowości lub niestabilnych połączeniach sieciowych. I to jest znowu, zwracam Wam uwagę na niestabilnych połączeniach sieciowych. Nawet tutaj ten protokół będzie się dobrze sprawdzał, a to oznacza, że naprawdę jest to, no właśnie, dla kogo? Kolejne zastosowanie od teraz, po tych lekcjach, będzie stosowane we wszystkich naszych projektach. No dobra, żebyście mnie nie zatłukli później, no może prawie we wszystkich, ale dlaczego? Dlatego mówię prawie we wszystkich, no bo rzeczywiście bywają urządzenia elektroniczne robione przez nas czasami, powiedzmy takie stand-alone, które samo jest, ono nie potrzebuje się z nikim naokoło komunikować i kontaktować. Ale też często tego typu urządzenia u Was powstają, bo no, nie znacie żadnego protokołu komunikacyjnego, jak tu sobie przesłać jakieś wyniki, gdzie je zaobserwować. Nie znam innego języka programowania, na przykład na PC, więc ciężko mi... A tutaj będą pewne rozwiązania takie, że ja osobiście gwarantuję Wam głową, słuchajcie, że nie znajdzie się po tym kursie naszym ESP i RTOS, w którym to poruszam tak ogromne zagadnienie i ważne jak MQTT, że nie znajdzie się ani jedna osoba, która z tego nie skorzysta w swoim chociażby jednym projekcie. Zobaczycie, że właśnie będziecie się po tej lekcji już zarażali tym właśnie protokołem. Spróbujcie go tylko na podstawie tej mojej krótkiej prezentacji, a wiecie, jak ja wyjaśniam w mega najprostszy sposób, żeby zrozumieć najpierw samą ideę, a później przejdę do przykładów praktycznych, ale znowu, nie uprzedzajmy faktów, moi drodzy, zatem zobaczmy, jak wygląda model publikowania i subskrypcji w MQTT, a więc tu już poznajemy dwa nowe zagadnienia, dwie nowe nazwy, publikowanie i subskrypcja, MQTT, prawda? MQTT to ten protokół, więc występuje tu jakieś publikowanie, więc pewnie wysyłanie wiadomości i też odbieranie, bo to jest subskrybowanie, czyli zamawianie wiadomości. Zobaczcie, tu jest najprostszy model, w którym w centrum tego modelu występuje tak zwany MQTT broker, serwer. Na samym dole jest nazwa
Mosquito, ponieważ jest to jedna z najczęstszych implementacji takiego serwera, brokera, z którą się spotkacie w internecie, ale tych serwerów, tych nazw dla brokerów i firm, które je stworzyły, jest naprawdę dużo. Nie tylko Mosquito, jest wiele innych. Oczywiście, jak to zwykle bywa w tym świecie, jedne są płatne, drugie darmowe. A więc wyobraźcie sobie na razie, że ten nasz MQTT broker, serwer, tak też można powiedzieć, to jest jakaś czarna skrzynka, która tylko służy do przekazywania pewnych wiadomości. W następnym zaraz slajdzie zobaczycie, do czego ja to porównam, żeby też lepiej to zrozumieć. Natomiast wokoło tejże czarnej skrzynki mogą znajdować się tak zwani klienci, czyli nasze mikrokontrolery różnego typu, ale czy tylko mikrokontrolery? No nie, bo przez MQTT mogą się kontaktować i komputery, i telefony, i różnego rodzaju właśnie mikrokontrolery na różnych platformach, od najprostszych 8-bitowych po 32-bitowe, jakie tylko chcecie. Dlatego w uproszczeniu nazwijmy sobie, że dookoła mamy klientów. Tutaj nie rysuję, słuchajcie, żadnej chmury, ale musicie sobie wyobrazić, że jeśli taki serwer broker będzie mógł działać dla nas w internecie gdzieś, panie, to dopiero będą zalety i korzyści, ale o tym znowu za chwilkę, bo na razie przechodzimy tylko do takiego zobaczenia modelu. MQTT broker, serwer, który będzie tylko służył do przekazywania informacji pomiędzy klientami. Także tu nie ma dookoła w naszej konfiguracji jakiegoś serwera. Dookoła są tylko sami klienci. Po lewej załóżmy jest to komputer, z którego chcielibyśmy sterować różnymi urządzeniami. Taki prościutki, mega najprostszy przykład. On też jest klientem, bo każdy klient w MQTT może publikować wiadomości, czyli wysyłać wiadomości, może je subskrybować, czyli odbierać, krótko mówiąc. I teraz zobaczcie, takim komputerem możemy na przykład zapalać i gasić sobie żarówkę. Tu klient 4 u nas, to przypuśćmy, że jest procesor, który steruje żarówką, żeby tylko można było ją włączyć i wyłączyć. Czyli taki komputer potrzebuje do niego tylko wysyłać informacje. On potrzebuje robić publish, tak? Publikować informacje. Klient 4, zapal mnie żarówkę albo zgaś mnie tą żarówkę, prawda? Dlatego taki klient 4, bo każdy klient może zarówno subskrybować, jak i publikować. Ale nie wszystkie muszą robić obie czynności naraz. Niektóre mogą na przykład tylko subskrybować, czyli tylko czekać na informację na tak zwanym temacie, o czym sobie zaraz powiemy. Tak? No bo tu w najprostszym przypadku, jak ja będę nasłuchiwał na temacie, czy żarówka ma być włączona, czy nie, no to ja tylko odbieram informację, ten klient tylko odbiera, nic go więcej nie interesuje. Tymczasem, gdy robimy jakiś czujniczek temperatury, prawda, klient 3, on jest tylko, załóżmy, czujnikiem temperatury. No to takiego czujnika temperatury nic nie interesuje, praktycznie jak tylko w najprostszym przypadku takiego czujnika, jak tylko wysyłanie tej temperatury gdzieś, prawda? On może ją wysyłać na jakiś temat, a tu klient na PC może tą temperaturę odbierać. I kolejny klient z przykładem też, że on może, pomimo że jest jakimś procesorkiem, że może zarówno publikować i odbierać. Tu sobie wymyśliłem taki przykład, że będzie to mikrokontroler, który steruje roletami. No ale żeby PC mógł te rolety opuścić czy zasunąć, no to musi opublikować jakąś wiadomość. Klient 2, weźmie te rolety, zasłoń, opuść albo do połowy tylko i tak dalej. No to po co ten klient ma również publikować, skoro on powinien tylko nasłuchiwać? Ano powinien publikować położenie rolety, żebyśmy mogli wiedzieć w naszym komputerze, czy ona jest na przykład po włączeniu komputera i skomunikowaniu się, żebyśmy wiedzieli, czy ta roleta jest opuszczona tylko do połowy, w 1/3 i tak dalej, więc może publikować. Czy ktoś mi powie, no dobra, tak robię termometr, to tylko zawsze będę publikował? Nie, jak to będzie jakiś rozbudowany czujnik, który przy okazji jeszcze będzie miał termostat, no to może również i subskrybować informacje, a nie tylko publikować tą temperaturę biedną. A więc wszystko zależy od nas, jak my to oprogramujemy. My generalnie, poznając MQTT i działając na mikrokontrolerach, będziemy musieli się bawić i mierzyć tylko z tym, co robią ci klienci. Nas nie będzie interesowało, co w środku się dzieje w brokerze. My tylko ten serwer, broker w jakiś sposób nauczymy się, jak to mówi, stawiać, postawić brokera, serwera, postawić na czymś, czyli wygenerować albo użyć jakiegoś brokera, serwera w internecie, czy płatnego, czy nieodpłatnego, no to się też dowiecie generalnie z tego kursu.
mega ciekawych informacji, bo na przykład poszukiwanie na dzień dzisiejszy darmowego serwera, brokera w internecie, to jest jak poszukiwanie świętego grala. Wiele serwisów internetowych, które posiada, które prowadzi takie brokery publiczne dla wszystkich, no zwykle chcą kasę. No to z jednej strony nie dziwne, no każdy chce jakoś zarobić. Bywają tańsze, bywają droższe, rozliczenia są od ilości tam wysyłanych wiadomości, od godzin, które pracują, od czujników i tak dalej, no bywają naprawdę drogie, tańsze, lepsze, gorsze i tak dalej. Ale czy jest taki zupełnie darmowy, żeby chociaż można było się pobawić? I w ogóle, co daje nam taki broker w internecie od takiego brokera, serwera, którego sobie w domu postawimy i nasze urządzenia będą się komunikowały tylko z tym brokerem? No już czujecie, że możliwość zdalnego dostępu, ale o tym nieco później. W takim razie zasada działania MQTT ja zacznę trochę inaczej niż we wszystkich innych, nie wiem, czy to kursach, z którymi się spotkaliście i tak dalej, bo każdy tam zaczyna omawiać jakieś takie dziwne pojęcia typu QoS, retain, flaga albo LWT. Nie, ja bym chciał jak najprościej zacząć, a więc słuchajcie, wyobraźcie sobie, że taki broker, tak, to jest jakaś redakcja, na przykład redakcja jakiejś gazety, a ty to jesteś, czy ja to jesteśmy dziennikarzem, który to dziennikarz może co robić? No publikować jakieś dane, piszemy coś fajnego i jak chcemy to opublikować, żeby wszyscy zobaczyli dookoła, no to możemy to wysłać do redakcji, a redakcja to opublikuje. Ale my jako dziennikarz możemy się również zapisać, żeby redakcja do nas przysyłała ewentualnie wybrane tematy, które mnie interesują. No bo przecież ja jako dziennikarz do swojej pracy, jak mam nad czymś popracować, to nie będą mnie interesowały wszystkie tematy, które ta gazeta publikuje. Na przykład kronika kryminalna, jak ja się zajmuję na przykład ślubami i weselami. Tu żartuję sobie. Więc ja będę chciał, żeby oni mi przysłali tylko wybrane tematy. No właśnie, czy ja będę subskrybował, włączał sobie w tej redakcji zdalnie subskrypcję. Ja nie wiem, jak działa ta redakcja. Ona jakoś tam działa. Tam pracuje sporo osób, nie wiem, zębatki, black box, tak zwane czarna skrzynka, jakoś to pracuje i publikuje. Ale słuchajcie, skoro ja mogę subskrybować dane tematy, to się okazuje, że informacje ode mnie, które polecą do tej redakcji, nie polecą automatycznie do wszystkich, tylko do kogo? Albo do innych dziennikarzy, którzy również zasubskrybowali taki temat, albo do nikogo, jeśli nikt nie zasubskrybował tego tematu, czyli polecą do redakcji i będą w niej siedziały i koniec. Albo też polecą do innych odbiorców, którzy zasubskrybowali, czyli ci wszyscy odbiorcy, ci inni dziennikarze to są tymi klientami. Takie jest moje proste wyjaśnienie i tu mamy krótkie podsumowanie. Broker MQTT to serwer zarządzający przesyłaniem wiadomości między klientami. Publikowanie to występuje zawsze wtedy, gdy klient wysyła wiadomość do brokera na określony temat. Czy my możemy mówić, tutaj pod tym pojęciem możemy myśleć, że publikowanie to występuje wtedy, kiedy my chcemy z jakiegoś klienta wysłać wiadomość do innego klienta konkretnego, do wszystkich czy do jednego? Otóż właśnie nie. Tu publikujemy wiadomość na jakiś temat i zgodnie z tym nagłówkiem redakcja, dziennikarz, pomyślcie sobie zawsze o tym, że my możemy publikować coś, ale to nie my decydujemy, kto zobaczy to dookoła z innych klientów. To każdy klient może się zapisać na tę informację albo nie. Tylko będziemy musieli to umieć robić programowo i zobaczycie, że to równie będzie proste, jak te zasady, o których tu mówię. A więc już wiemy, co to jest to publikowanie. Subskrypcja, no też się kojarzy z subskrybowaniem czasopism, gazet i tak dalej, albo przez takiego dziennikarza z redakcji konkretnej jakichś tematów, z tego naszego brokera, serwera. Tak możemy to nazywać, żeby nam się to nie myliło. No i oczywiście, skoro mamy publikowanie i subskrypcję, to czego? No jakichś wiadomości. W naszym przypadku będziemy spotykali się z pojęciem payload, czyli wiadomość. Ona może być już w różnej postaci, ale o tym też za chwilkę, a więc to chyba nie jest trudne, prawda? A zatem taki dziennikarz subskrybuje wiadomości na jakiś temat. My w naszym świecie embedded będziemy sobie ustalali tematy, z których chcemy pobierać wiadomości, tak? Tematy, czyli wyobraźmy sobie, że jest sobie jakiś czujnik, klient temperatury na znanym DS1831 miało być, a tu mi się zrobiło 32, nieważne. Czujnik, o którym ma ID 01, bo być może jest takich czujników więcej, ale nas nie interesują temperatury z innych czujników, tylko z tego jednego konkretnego. To my powiemy sobie do takiego brokera, broker, słuchaj pan, ja tutaj chcę zasubskrybować wszystkie wiadomości, które będzie nadawał
ktoś na tym temacie. Kto to będzie, to mnie w ogóle nie interesuje. Ja wiem, że tu się pojawi temperatura, która jest mierzona na przykład w łazience, w pokoju, w salonie, w kuchni, w szklarni czy gdziekolwiek, prawda? No więc zobaczcie, jaka fajna idea. Ja mogę sobie zamówić temat na przykład na temat jakiejś żarówki, czy układu z żarówką, która posiada MAC adres taki. Czy to zawsze w tych tematach, no niektórzy jak słyszą te informacje o tych tematach, to sobie myślą, Boże, ale jak ja tu powymyślam teraz te nazwy, tu pewnie jest jakaś ideologia głębsza, jak te tematy trzeba w ogóle tworzyć i tak dalej, to pewnie jest trudne. No to zobaczcie, jak patrzycie na taki temat, Mirek K36 łamane na temperatura i ukośnik, no to słuchajcie, temat to my tworzymy jako programista. Brokera, uwierzcie mi, nie interesuje praktycznie, no może nie do końca, bo pewnych znaków nie można używać, ale brokera nie interesuje, na jaki temat my publikujemy. Jak my opublikujemy coś na temat, do brokera wyślemy publikację czegoś na temat Mirek K36 łamana temperatura, a tutaj potem podamy temperaturę, to brokera to nie interesuje, on po prostu zapamięta sobie tę informację i dopiero gdy ktoś się zapisze na ten temat, to dopiero pozyska tę informację, gdy mój czujnik znowu nada temperaturę w jakimś tam interwale czasowym, rozumiecie? A więc tak naprawdę tematy to są pewnego rodzaju stringi. Czy one muszą używać zawsze tych ukośników? No słuchajcie, nie muszą. Co więcej, uwaga, poniższe dwa tematy to są dwa różne tematy. Oczywiście nazwy w nich tutaj jakieś stringowe są dowolne, ale podałem taki przykład, żebyście dobrze zrozumieli. Ukośnik, switch, ukośnik, command, ukośnik. Najczęściej z takimi tematami się spotkacie, gdzie separatorami będą te ukośniki. Ale dla brokera również tematem jest ukośnik, switch, ukośnik, command i nie musi być ukośnika. Co się z tym wiąże? Jak będzie wyglądał wtedy payload i wiadomość? No to chwileczkę, zaraz się przekonamy. Przejdźmy do payloadów, słuchajcie. Format payloada, czyli naszej wiadomości, zawsze polega na tym, w tym, co wysyłamy do brokera albo z tym, co subskrybujemy, wygląda w ten sposób, że zawsze najpierw musi być topic, a później musi wystąpić payload. I tu mamy przykłady. Widzicie? Na przykład sensor DS1832, tu ciągle powielałem, ID 001. I po tym ukośniku, jeśli taki temat publikujemy, to my musimy to oczywiście, to co jest, już później nie może być tych ukośników separatorów, to my publikujemy temat, słuchajcie, w którym payload, czyli wiadomość, to jest taki string. Wszystko odbywa się tutaj na zasadzie stringów. Czy wy to widzicie? To jest proste. Czy będzie można jakieś dane binarne? Zaraz sobie odpowiemy. Więc zobaczcie, to jest payload, to jest temat. Inny temat, sensor, temperaturę, salon i na przykład 21.3, switch, WC, on, czy jakiś przełącznik w toalecie, włączony, switch, bathroom w łazience, wyłączony. Uwaga, też może wyglądać, słuchajcie, poniżej pokazuję właśnie wam, jak może wyglądać wiadomość, gdy na końcu tematu nie dodamy ukośnika, tak? Gdy subskrybujemy temat albo gdy go publikujemy. Tylko że wtedy to będzie trochę głupio, zobaczcie. Ale oczywiście broker to przyjmie, broker wszystko przyjmie. Jeśli podamy, że tematem jest switch, ukośnik, bathroom i bez żadnego ukośnika, to następnie wiadomość, która przylatuje, będzie on. I koniec. I to będzie... No, coś mi się tutaj, słuchajcie, miesza. I to będzie wiadomość, więc raczej częściej będziemy używali tych ukośników, tak jak to się przyjęło w MQTT. Czy muszą to być ukośniki? No, zdaje się, że nie muszą, chociaż teraz to może mi się pomyliło, nieważne. Używamy, załóżmy na razie ukośników. Czy wiadomość to musi być jakiś string typu krótki off, on? Nie, to może być długi string, nawet całe zdanie, ala ma kota, który poszedł do lasu i tak dalej. Ale również wiadomości mogą lecieć w postaci tak zwanej JSON, JSON, jak ja na to mówię, czyli cały payload może być takim, na przykład, tu jest krótka wiadomość w JSONie, otwarty nawias klamrowy, state, dwukropek, gdzie zawsze jest para, klucz i tak dalej. Mamy state, dwukropek w cudzysłowie on, zamknięty nawias klamrowy, albo state, dwukropek w off i w ten sposób można przekazywać jeszcze bardziej rozbudowane zapytania, w których będzie wiele parametrów przekazywanych za pomocą jednego tematu, ponieważ jako w nawiasach klamrowych głównych może przylecieć tych stan, PWM, cokolwiek innego, ten string może być naprawdę długaśny. No właśnie, tylko kwestia, czy możemy, jak długich, ktoś się zapyta, możemy tych stringów używać. No generalnie mega długich, ale trzeba uważać,
Bo protokół został, jak pamiętacie, z samego pierwszego slajdu, z jednego z pierwszych slajdów zaprojektowany tak, żeby był lekki i prosty w implementacji i żeby działał szybko. Im większe stringi będziemy stosowali, tym bardziej możemy obciążać pracę brokera, a szczególnie gdy będziemy dosyć często to potrzebowali przesyłać. Ale o tym sobie jeszcze powiemy. A zatem, moi drodzy, czy mogą być przesyłane dane binarne? Bo tu często mi ludzie zadają pytanie w MQTT, czy to możliwe? Ależ owszem, tak. Tylko po prostu najprościej powiedzieć, że my musimy w procesorze, gdy chcemy przesłać dane binarne, musimy jakoś je zakodować do postaci stringa. Najłatwiej jest to zrobić, żeby wysłać je jako wartości hex. Oczywiście również zrobimy jakiś topik, jakiś payload i tu mamy przykład jakiegoś topika na szaro, a na czerwono mamy przykład payloada, gdzie mamy wartości hex. A7 to jest pierwszy bajt, na przykład jakiś obrazek przesyłamy, D2 to jest drugi bajt i tak możemy przesłać. Tylko sobie wyobrażacie, że jak to będzie na przykład jakaś ikonka 8 na 8, no to będzie miała powiedzmy 8 bajtów, no to nie będzie długi string, ale jak będziemy chcieli duży obrazek przesłać, dużą ikonę, już nie wiem, 128 na 128 podzielić przez 8, to tych bajtów, gdzie nam się rozmnoży, każdy bajt będzie nam zajmował binarny, będzie nam zajmował 2 bajty przecież ASCII, to te wiadomości będą coraz dłuższe. No ale to nieważne, można sobie dzielić wysyłanie obrazka nawet na kawałki picture 1, picture 1a, w temacie będzie picture 1b i tak dalej. No tu można robić cuda nie widać, słuchajcie, można przesyłać tak w ten sposób dane binarne, tylko po drugiej stronie procek jak odbierze takie nawet części tego obrazka w postaci heksadecymalnej, to musi sobie w heksie zamienić te wartości bajtów podwójne na pojedyncze binarne wartości, wrzucić do obrazka. Proszę bardzo, piekła nie ma, wszystko poszło, zrobiło się. Więc chyba na razie tę całą ideę rozumiecie, prawda? W takim razie, czy to wszystko? Bo teoretycznie, no, do tego można byłoby sprowadzić MQTT, ale często mi ludzie mówią, ale ja słyszałem, że tam są jakieś ważne terminy typu, z tego co pamiętam, QoS albo retain, albo jakieś LWT, co gorsze, jakieś dziwaczne nazwy i że to jest mega trudne. No to źle słyszałeś, chciałem cię uprzedzić, to jest również proste, jeśli zostanie odpowiednio podane. W takim razie, moi drodzy, już widzę was, że z uśmiechem lecimy dalej. Tak, moi drodzy. Wszystko dalej będzie proste, aczkolwiek rzeczywiście przy tych 3 terminach będziemy musieli się chwilkę skupić. Warto to przynajmniej zrozumieć na początku. Ja postaram się pod filmikiem, pod lekcją w kursie umieścić tą prezentację, bo myślę, że ona będzie przydatna, a szczególnie te opisy. Otóż QoS, tak? Czyli to jest skrót od Quality of Service. To MQTT oferuje nam 3 poziomy, aby zarządzać gwarancją dostarczenia wiadomości. I tu jest to, mam nadzieję, fajnie opisane, bo mogą być wartości QoS. Możemy wysyłać to z parametrem QoS 0, QoS 1 i QoS 2. Nie ma ich więcej. Każda z nich daje trochę inny aspekt przesyłania wiadomości. Czyli tutaj z angielskiego at most once, czyli wiadomość jest dostarczana najwyżej raz. QoS1 wiadomość jest dostarczana co najmniej raz, a QoS2 gwarantuje, że wiadomość będzie dostarczona dokładnie raz. No, z drugiej strony, jak słyszymy takie wyjaśnienia, gdybym nie dał tutaj dokładniejszych podpowiedzi w tych rameczkach, no to pewnie wiele osób, i ja też na początku jak to widziałem, to poczytałem, to sobie pomyślałem, aha, dobra, pokiwałem głową komuś, no to ja już wszystko wiem, co to znaczy wiadomość dostarczona najwyżej raz albo dostarczona co najmniej raz. A w duchu sobie myślę, masło maślane, kompletnie nie wiem o co chodzi, głowa mi wybucha. A tymczasem, zobaczcie, to jest proste. Najczęściej będziecie wysyłali wiadomości, z parametrem QoS 0 i co to jest? Jest to najniższy poziom gwarancji, gdzie wiadomość jest dostarczana maksymalnie 1 raz bez potwierdzenia odbioru, tak? A pamiętacie, znowu przypominam jeden z pierwszych slajdów, lekki protokół, który ma działać nawet w sieciach, w których mogą występować jakieś problemy techniczne i tak dalej. Więc to wszystko musi być, no nawet możemy poświęcić sobie niektóre wiadomości. Tak, bo załóżmy, że jakaś wiadomość nie dotrze, no to tu też możemy nie rozumieć, o co tu chodzi. No zobaczcie, jest sobie czujnik temperatury, który zakładamy, że wysyła nam, publikuje na jakiś temat ze swoim ID, publikuje informację, hello, to ja jestem czujnik temperatury z ID na przykład takim, czy z nazwą taką, czy nie wiem, z czym tamkolwiek, po czym go rozpoznajemy w swoim systemie i wysyłam temperaturę. I teraz załóżmy, że on wysyła tę temperaturę co 10 minut. I co się z parametrem QoS 0? Gdzieś tam są podpięci klienci, którzy zasubskrybowali ten temat, więc radośnie nasłuchują tej temperaturki.
Ale co się stanie, jeśli nie to, że nie będzie klientów, którzy subskrybują i nasłuchują, tylko co się stanie, jeśli w wyniku, nie wiem, awarii sieci, czegokolwiek, ta wiadomość nie dotrze do tych klientów na zewnątrz? Czy to spowoduje, że nasz system się zawali, przestanie działać, w domu wybuchnie pożar, albo w szpitalu jakieś urządzenie wybuchnie i człowiek umrze? Nie. Taka temperatura, jak raz na 10 minut nie dotrze, to nikomu nic się nie stanie, bo przez 10 minut, słuchajcie, jakbyśmy mieli obserwować wykres zmiany temperatury w jakimś pokoju, w salonie, to kto by to obserwował? Ten wykres to byłby praktycznie w dłuższym czasie prostą, poziomą kreską. No, prędzej by się to zmieniało w czasie, gdybyśmy obserwowali temperatury na przykład na zewnątrz w zimę z rana, ale to też dobowy rozkład. No, może to szybsze mogą być zmiany, gdy będziemy obserwowali za pomocą MQTT temperatury jakiegoś procesu podgrzewania czegoś, oziębiania, co występuje szybciej. Ale czy tam też zawsze zależy nam na tym, żeby koniecznie każdy wynik dotarł? No nie zawsze. Więc to są QoS 0, to są wiadomości bez potwierdzenia, nie ma żadnej gwarancji, że wiadomość zostanie dostarczona, odpublikujemy ją. Kto jest zapisany i jest akurat w sieci podłączony do brokera, to sobie ją odbierze, prawda? A jak nie ma, to nie odbierze, następnym razem odbierze, tak? Ponieważ brak mechanizmu powtórzenia transmisji. Użycie idealne dla przypadków, gdzie prędkość i minimalne opóźnienia są ważniejsze niż pewność dostarczenia. Na przykład w strumieniowaniu danych telemetrycznych, no właśnie, czyli to, o czym mówisz, trzeba temperaturę szybko wysyłać, ale jak nie dotrze raz na 10 wysłań jedna wartość temperatury, to nam nic się nie stanie, to więc proszę bardzo, te temperaturki mogą sobie lecieć. Dzięki temu ten protokół z QoS 0 działa najszybciej, a szczególnie wtedy, kiedy broker musi przesyłać mnóstwo informacji pomiędzy wieloma klientami, prawda? Druga wartość, QoS 1. Wiadomość jest dostarczana co najmniej raz, czyli wiadomość jest dostarczana co najmniej jeden raz do odbiorcy. Ale na czym to polega co najmniej jeden raz? No bo właśnie, broker próbuje wysłać i wystarczy, że jeden klient potwierdzi, że otrzymał, to już brokera dalej nie interesuje. To już inni, czy otrzymali, czy nie, bo włączyli się później, wcześniej, to go nie interesuje. Wiadomość została raz dostarczona i już. Czyli taki broker to już musi poświęcić trochę czasu, bo on widzi, że ma podłączonych ileś klientów, wysyła do na przykład 30 klientów, bo oni zasubskrybowali tą temperaturę. Ale załóżmy, że z jakichś względów odebrali tą temperaturę, ale tylko jeden pierwszy szybko odpowiedział: halo, ja już odebrałem, no nie? Ja odebrałem. Ten, który dostał nawet trochę później, a inni tam coś procek robi, majstruje i tak dalej. Broker sobie wtedy wysyła do takiego jak tą wiadomość wyśle, no to wyśle z tym parametrem QoS 1 i on oczekuje, że ten klient odpowie. Tak, potwierdzam, panie, tu masz pieczątkę, ja tą wiadomość odebrałem. Jest na pewno odebrana, możesz być pewien, działaj sobie dalej, tak? No to na tym to polega QoS 1 i czasami jest używany, gdy koniecznie jest, aby wiadomość została dostarczona przynajmniej raz, ale duplikacja wiadomości jest akceptowalna. Dobrze sprawdza się w większości aplikacji wymagających pewności dostarczenia. Czyli gdy mamy sytuację, że gdzieś tam ta temperatura przynajmniej raz musi dotrzeć do jakiegoś węzła, przynajmniej raz, no to możemy dać QoS 1. Możemy dać też QoS 2, czyli gwarantuje, że wiadomość będzie dostarczona dokładnie raz. Czyli nie będzie z kolei tutaj duplikatów. Jest to najwyższy poziom gwarancji, gdzie wiadomość jest dostarczona dokładnie jeden raz przez implementację 4-stopniowego protokołu komunikacji Handshake, czyli takich potwierdzeń. Jest to najbardziej niezawodny, ale także najwolniejszy sposób dostarczania wiadomości, ponieważ wymaga dodatkowej wymiany komunikatów między nadawcą a odbiorcą. Czyli jak mamy takiego procka, nawet jakiegoś słabeusza 8-bitowca, albo nawet ISP, to żeby z QoS-em 2 przesyłać wiadomości, to wiecie, występuje tak: broker wyśle, czeka na potwierdzenie, ale ten musi jeszcze potwierdzić, czy potwierdziło, i tak właśnie 4 razy to musi polecieć. Jak wiadomości są długie, no to może to zająć trochę czasu. W przypadku, kiedy chodzi o jedną wiadomość pojedynczą, to sobie możecie wyobrazić, że to nie jest trudne. Ale gdy taki broker obsługuje, nie wiem, 200 czujników. No w domu zwykle może nie będziemy mieli, chyba że mamy mega rozbudowany dom z setkami czujników inteligentnych. Ale wyobraźcie sobie serwer, broker, który jest w internecie, który obsługuje wielu ludzi. Nie tylko mnie, ale może ciebie się zapiszesz, nawet takie odpłatne serwery. No to one przecież czasami muszą obsługiwać setki tysięcy komunikatów, wiadomości. To jest baza danych. To musi być przetwarzane i tak dalej. Wiadomości nie muszą przelatywać co 10 minut, mogą przelatywać co minutę, co 20 sekund. No zależy, jak kto będzie używał. Oczywiście są pewne serwery, brokery mają swoje ograniczenia. Gdy korzystamy z takich publicznych, trzeba się doczytać, jakie one mają parametry i tak dalej. Ale krótko
Krótko mówiąc, jest to idealne do zastosowań, gdzie duplikacja lub utrata wiadomości jest nieakceptowalna, na przykład w transakcjach finansowych. A więc zobaczcie, jakie może być to szerokie spektrum przesyłania wiadomości. Krótko mówiąc, powiem Wam, jak zaczynacie, to możecie śmiało wszędzie dawać parametr przy wysyłaniu QoS 0 i się niczym nie przejmować, a później, gdy będziecie sobie już radzić z tym QoS 0, będziecie wiedzieli, jak to się przesyła wszystko, to możecie sobie próbować zrobić QoS 1, popatrzeć, jak reagują na to czujniki, kiedy nastąpi duplikacja, kiedy nie, o co chodzi i tak dalej. Więc myślę, że to nie będzie takie trudne, a ten PDF z tymi fajnymi opisami, mam nadzieję, znajdziecie pod lekcją, ale uwaga, w kursie ESP i RTOS na naszej Akademii Atnel, tak? A nie pod filmikiem na YouTube, tak? Zapraszam dlatego na kurs, ponieważ później to, co będzie wyjaśniane na przykładach, super przykładach, to da o wiele więcej. Słuchajcie, w takim razie podsumowując quality of service, te parametry, to wybór odpowiedniego poziomu QoS zależy od wymagań aplikacji odnośnie do niezawodności dostarczania wiadomości i dostępnych zasobów sieciowych. No właśnie, czyli jaki mamy ten serwer, jakie liczby tych informacji tych tematów, tych wiadomości są przesyłane, czy długie, czy krótkie. QoS 0, podsumowując, jest to najszybszy i najmniej obciążający sieć, dlatego jest wykorzystywany powiedzmy w 90% naszych rozwiązań, tak? Ale oferuje najmniejszą gwarancję dostarczenia, tyle tylko, że to nie zawsze musi być, jak Wam już wyjaśniałem, jakąś wielką wadą. QoS 1 zapewnia równowagę pomiędzy niezawodnością a wydajnością, przy czym trzeba się liczyć, że czasami 2 razy dojdzie taka informacja. No ale jak sobie zrobimy jakiś program na PC-cie, który nam odbiera i pokazuje temperaturę, no to jejku, no czy coś się stanie z kolei, kiedy przyjdzie raz temperatura, a po chwilce nie po 10 minutach, tylko po 5 sekundach albo po sekundzie drugi raz ta sama temperatura, to czy coś się stanie, coś wybuchnie, ktoś zginie? Nie. Więc QoS 1 tutaj nie będzie żadnym problemem ani w tą stronę, ani w tą. QoS 2 oferuje najwyższą gwarancję dostarczenia, ale jest najwolniejszy i najbardziej zasobożerny dla brokera serwera, czyli jak później sobie omówimy stawianie serwerów, brokerów i będziemy mieli tam 2 czujniki na krzyż w takim naszym systemie sterowania automatyki domowej, to wiecie co, możecie wszystko wysyłać nawet wtedy z QoS 2, ale im się bardziej mnoży, to wtedy trzeba świadomie wybierać. W związku z tymi tutaj dokładnymi podpowiedziami i własną praktyką zobaczycie, że nie będzie to trudne. To tyle na temat Quality of Service, czyli QoS, a mówiłem, że coś tam jeszcze jest innego. A zatem flaga retain w MQTT. Co to jest? Otóż wiadomość z flagą retain, która może być albo 0, czyli nie ma tej flagi, albo 1, to gdy wiadomość jest opublikowana z ustawioną flagą retain, to MQTT Broker przechowuje tę wiadomość, jak tu macie opisane, jako ostatnio znaczącą wiadomość dla danego tematu. On ją przechowuje. Oznacza to, że każdy nowy klient subskrybujący dany temat, czyli wiecie, wysłałem jako klient na przykład temperaturę z flagą retain. A do brokera nie ma jeszcze podłączonych żadnych klientów. Przepraszam, wysłałem z flagą retain 0, czyli bez tej flagi. Wysłałem, ale i to powiedzmy co 10 minut ją wysyłam. Wysłałem, ale akurat nie ma żadnego klienta podpiętego jeszcze, tak? Więc mija sobie pierwsza minuta, do kolejnych 10 minut druga, a tam się nagle podłącza 3 klientów, z czego 2 zaczęło subskrybować temat tej temperatury. No to oni tej temperatury nie dostaną. Tak? Rozumiecie, o co chodzi? Będą musieli po podłączeniu czekać co najmniej 10 minut, skoro na tym temacie ta temperatura jest nadawana co 10 minut, a ta temperatura się pojawi. W większości przypadków to nikomu nie przeszkadza, ale gdyby to przeszkadzało, to wtedy można ustawić flagę retain i jeśli wysłaliśmy taką temperaturę z flagą retain, to ona siedzi na brokerze i jak nawet klient się później podłączy, to on i tak dostanie tę wiadomość. Broker zachowuje tylko jedną ostatnią wiadomość z flagą retain dla każdego tematu, czyli jeśli później wyślę drugi raz bez tej flagi, no to już nie będzie zapamiętywana. Mogę wysłać kolejny raz też z tą flagą i tak dalej. Bez flagi retain, jak widzicie, wiadomości opublikowane bez flagi retain są dostarczane tylko obecnym subskrybentom, czyli tym klientom, którzy są podłączeni i tylko tym, którzy zasubskrybowali dany temat. Nowi subskrybenci, którzy po opublikowaniu wiadomości nie otrzymują tej wiadomości, chyba że zostanie ona opublikowana ponownie. Więc mam nadzieję, że tutaj dosyć fajne wyjaśnienie, ale praktyczne jakieś wskazówki. W takim razie co za pomocą tej flagi retain warto wysyłać? Na przykład stan urządzenia. Możesz opublikować wiadomość z aktualnym staniem urządzenia, czy ono jest włączone, czy wyłączone, prawda? Było.
bo możemy sobie wyobrazić, że działa sobie urządzenie, jakiś klient nagle pierdut, przepraszam za wyrażenie, wyłączyli mu zasilanie potem się włączyło. Skąd broker ma wiedzieć, czy ono teraz jest włączone, czy wyłączone? Może wszystkich nowych subskrybentów informować, że ono ostatnio było włączone, prawda? Do tego będzie nam służyło jeszcze inna rzecz, którą sobie omówimy później, LWT, ale taki przykładzik. Jeśli na przykład konfiguracja, świadomość zawiera informacje konfiguracyjne, czyli oczywiście z flagą retain możemy wysłać wiadomość, gdzie mówimy, że to jest konfiguracja naszego urządzenia, że halo, ja jestem czujnikiem temperaturki, mam takie ID i potrafię mierzyć temperaturę w piecu i gdzieś tam może jeszcze drugą mogę podać w tym samym stringu po przecinku. Przecież ja nie muszę w MQTT podawać tylko jednej temperatury. Mogę podać jedną, później przecinek, czy tam sobie jakiś własny, zrobić ukośnik, następną temperaturę, następną. Mogę w jednym wiadomości MQTT przesłać kilka temperatur. Tutaj jest wolna wola. To nie chodzi o to, że w tym payloadzie może być zawarta tylko jedna wiadomość. My sobie ją możemy później parsować i z niej robić kilka różnych rzeczy. Warto zauważyć, że używanie flagi retain może mieć również swoje wady, takie jak potencjalne, nieświadome dostarczanie starych danych nowym klientom. Dlatego ważne jest rozważenie korzystania z tej funkcji w zależności od kontekstu wymagań naszego projektu. Czy to będzie zawsze potrzebne, czy nie, też się szybko zorientujecie. Na początku będziecie wysyłali wszystkie wasze wiadomości bez flagi retain, a jak się chwilkę z tym pobawicie, to zobaczycie, na czym to polega. I to wszystko na temat retaina. Możemy przejść do testamentu. O Boże, testament? Co to jest? LWT. To jest Last Will and Testament. Czyli w kontekście MQTT służy jest to mechanizm protokołu, który umożliwia zostawienie wiadomości, która będzie opublikowana przez brokera MQTT w przypadku niespodziewanego rozłączenia się z brokerem. O, i to jest przydatne. Można byłoby to zrobić poprzez wysyłanie co chwilę wiadomości, na przykład teoretycznie z flagą retain. Halo, jestem online. No ale wiecie, no to jak stracę zasilanie, to nie zdążę pewnie wysłać wiadomości, że halo, jestem offline. I co wtedy? Nastąpi w brokerze jakiś timeout i on nie będzie potrafił, on będzie cały czas trzymał informację, że jestem włączony. No to lepiej do tego użyć LWT i na przykład skonfigurować, żeby ta wiadomość LWT, którą się robi już przy inicjalizacji naszego klienta zwykle gdzieś tam w procesorze, to skonfigurować wiadomość LWT na przykład o prostej wartości offline, tak? Czyli normalnie, gdy urządzenie się uruchomi, to na dany temat jakiś tam będzie wysyłało swój status, że jestem online, ale gdyby tylko nastąpiło rozłączenie jakieś, nie wiem, kabla, przecięcie toporem, wyłączenie zasilania u klienta i tak dalej, wystąpi pewien timeout w brokerze, to on sam automatycznie do klientów, którzy subskrybowali tematy pochodzące z tegoż klienta, roześlę informację Last Testament, czyli tak naprawdę informację, ten gościu niestety pagib, no jest wyłączony, nie działa i tak dalej. Poczekajcie, aż będzie w stanie online. Dlaczego LWT jest użyteczne? Szczególnie użyteczny właśnie w systemach IoT, gdzie monitorowania, gdzie też jest potrzebna niezawodna informacja, że urządzenie się wyłączyło, żebyśmy wiedzieli, co się z nim dzieje i tak dalej. Podsumowując, LWT to potężne narzędzie do zarządzania stanami połączenia, informowania klientów i tak dalej, ale równie dobrze możemy to i nawet musimy obserwować taką wiadomość LWT ze strony samego brokera, tak moi drodzy? Może nie ze strony brokera, źle powiedziałem, nie ze strony brokera, ile ze strony na przykład jakiegoś systemu typu Home Assistant, który też może wysłać do swoich wszystkich szanownych klientów, może przygotować wiadomość LWT, że on jest offline, no bo w takiej naszej sieci, gdzie jest jeden broker, jak mówiłem, mogą być sami klienci, ale równie dobrze może znajdować się w tej sieci taki system podłączony zamiast klienta to Home Assistant, który zbiera informacje od wszystkich klientów, a tak naprawdę potem je prezentuje naszym oczom na komputerze, telefonie, w aplikacji, gdziekolwiek, prawda? I on też, gdyby się potrzebował przeładować ten nasz system, to też może pozostawiać dla wszystkich swoich klientów wiadomość LWT. Więc zobaczcie, nie jest to trudne. Poza tymi wszystkimi topikami, payloadami, wiadomościami, które były proste, jako stringi wysyłane, wszystko ASCII, stringi, więc to nie ma problemu, a binarnie też się dowiedzieliśmy jak, to mamy LWT, mamy flagę retain i mamy quality of service, które występuje jako QS 0, 1 i 2. I to, słuchajcie, wszystko z takich naprawdę istotnych rzeczy dla MQTT, więcej ich nie ma, dlatego dalej to już rozpoczniemy w ramach kursiku praktykę, czyli przykłady w języku C. Oczywiście zanim dojdziemy do tych przykładów, to ja też pokażę Wam i omówię
przykładowe instalacje brokera, jak i na czym, jak się to instaluje, na czym warto zainstalować, na czym nie warto instalować. Tutaj akurat też bywają ludzie i pomysły, no ja wiem, amatorskie pomysły bywają takie, że już wszystko za darmo, to zainstalujmy to, nie wiem, na byle czym, nie wiem, w agrafce, czy tam, nie wiem, na czymś coś, a jak zepsuje, to w ogóle potem nam komunikacja siada, a ja myślę, że takie zrównoważone podpowiedzi tutaj Wam podam, ale również, co ciekawostkę, podam Wam w dalszych lekcjach, jakiego użyć internetowego brokera i to takiego darmowego, który fajnie działa i nie tylko w trybie demo, że potrafi tam przesłać tylko kilka wiadomości, tylko dłużej. On oczywiście też może być w formie płatnej, ale to my zdecydujemy, czy będziemy płacili, czy nie. Czy tam dostaniemy jakieś dodatkowe, może nie pamiętam, korzyści, czy nie. Może tam są, ale zobaczycie, opowiem. Długo szukać takich serwerów, a jeszcze taki się jeden ostał i ja go testowałem przez wiele dni, wysyłałem wiadomości, na przykład w firmie sobie postawiłem jakiś układ ESP, w którym nadawałem wiadomości, publikowałem wiadomości, przychodzę sobie do domu po pracy, patrzę, a te wiadomości, mój kolejny ESP, czy tam klient na PC, przepraszam, na PC-cie, który też napisałem dla Was, odbiera te wiadomości zasubskrybowane, leci sobie, nie wiem, temperaturka czy cokolwiek. Więc ten przykład darmowego brokera też, moi drodzy, dostaniecie, a jak wiecie, to jest, wtedy macie możliwość globalnej komunikacji w różnych miejscach na Ziemi, na kuli ziemskiej, bez konieczności posiadania tak zwanego publicznego IP albo rekonfiguracji własnych routerów, bo nie każdy potrafi przekonfigurować router, jak się komuś mówię, że trzeba ustawić na przykład DMZ, chociaż to jest, zaraz wszyscy krzyczą, niebezpieczne, to jak przekierować porty. Można to zrobić i sobie działać tam zdalnie ze swoim brokerem postawionym w sieci lokalnej. Można, ale z zewnętrznym brokerem w internecie no, mamy naprawdę ciekawe właściwości, więc w dalszych lekcjach będziemy sobie działali zarówno na brokerze lokalnym, który sobie zbudujemy, na czym, to powiem w dalszych lekcjach, ale też na brokerze zdalnym i zobaczycie, jak to fajnie działa. Przykłady będę pokazywał w języku C zarówno w module dla jeszcze starszych modułów ESP8266 w tak zwanym Known OS SDK, co myślę, że jest mega ciekawe, bo daje gigantyczne możliwości, aż głowę rozwala, ale również w języku C pod RTOS-em dla wszelkich modułów, wszelkiej maści modułów ESP32. To nie muszą być stare ESP32, mogą być ESP32C3, C6, jakie tylko sobie wymarzycie. Docelowo, już po kursie, jak skończę kurs, to postaram się pokazać również przykłady w języku C dla AVR, i to już będą przykłady pokazane na YouTubie w darmowych filmikach, ale tu będzie pewien myk trzeba zrobić, żeby to mogło działać. O tym powiem już później. I to by było na dzisiaj koniec. Także mam nadzieję, że wszyscy razem ze mną, hurra, słuchajcie, hurra, cieszymy się, czekamy na następne lekcje, bo niedługo się naprawdę zacznie. Mówię Wam, czy tego chcecie, czy nie, będziecie to stosować. To by było na tyle. Uciekam i zapraszam na kolejne, jak już sami czujecie, mega interesujące lekcje. Na razie. Pa, pa.